Hej, cześć i czołem! Spotykamy się na placyku pod Ikeą, żeby opowiedzieć Wam o tym, że jazda motocyklem nie musi boleć. A co za tym idzie, najważniejsza jest pozycja i wszyscy na świecie, wszystkie panie, panowie powiedzą Wam, że pozycja to jest podstawa i jeżeli nie macie jej wyrobionej, to potem problemy będą tylko narastać i wszyscy będą niezadowoleni. Więc ten film będzie o pozycji. Zaznaczyć trzeba, że są różne motocykle o różnych geometriach i są ich właściciele o różnym poziomie fantazji i wykorzystują je do zupełnie różnych celów. Ja bym chciał opowiedzieć o tym, jakie są podstawy, które dla mnie były ważne, i dla moich znajomych oraz dla Żyrafy i okolic. Dlatego, że wbrew pozorom te podstawy, które są na samym dole tego szkieletu konstrukcji pozycji motocyklowej, są właściwie takie same i chodzi o to, żebyście odnaleźli swoją wersję tych oto podstawowych założeń. Dobrze. Pozycje na motocyklu, jak już wielu trenerów powiedziało, a oczywiście tutaj w tym filmie apeluję o uczestnictwo w różnych imprezach motocyklowych, na których pojawiają się trenerzy i można pod ich okiem szkolić się, ponieważ dopiero kiedy ktoś zwróci Wam uwagę, ktoś, kto ma jakiś autorytet, to ta lekcja generalnie wchodzi. Więc to, że ktoś w internecie Wam mówi, że tak musi być, to tak nie musi być. Ja Wam tylko mówię, jaka jest moja droga, a Wy sobie do tego dogracie swoją nutę. Dobrze, dobrze, Krzysztof. Pozycję na motocyklu budujemy od dołu i tak mówi wielu trenerów, z którymi się spotkałem, czyli ułożenie stóp, ułożenie nóg. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że wbrew pozorom więcej informacji i więcej treści od motocykla, które on stara się Wam przekazać, jak zawieszenie, hamulce, położenie, skręt, Wasz wpływ na to, jak motocykl się zachowuje, dla mnie większy jest na podnóżkach i dzięki nogom więcej wiem o motocyklu i łatwiej mi jest nim kierować, więc wbrew pozorom to nie ręce są najważniejsze, chociaż bez nich też ciężko by było, ale to nogi właśnie są podstawą dobrej pozycji na motocyklu. No i żeby nie być gołosłownym, dobrze by było, żebyście znaleźli taki punkt na podnóżku. Podnóżki oczywiście mogą być różne, mogą być ostre, mogą być miękkie, mogą być z gumką, mogą być bez gumki, mogą być bardziej sportowe lub mniej sportowe, ale tu cała ta generalna zasada jest jedna. Jest kilka szkół. Jedna mówi, że tak trzeba trzymać podnóżek, jakby się chciało złapać go palcami stóp. Oczywiście jest to niewykonalne, ale jakby oczami wyobraźni możecie sobie jakby pobiec w tą stronę. Ta pozycja daje nam największą szansę na anglezowanie, daje nam największą szansę na to, że będziemy używać stawu skokowego i kolana jako dodatkowych elementów, które będą działały trochę jak stabilizacja. Jeżeli byśmy tą nogę postawili w ten sposób, to tego stawu już właściwie nie możemy używać, ponieważ ta dźwignia, która tu pracuje, ona będzie tylko na dół. W sensie możemy trochę do góry popracować, ale nie jesteśmy w stanie zmieniać ułożenia kolana, jeżeli noga będzie stała bliżej pięty. I tu apel do wszystkich motocyklistów na świecie. Jeżeli sobie przetłumaczą ten film, nie jeździcie na kaczkę. Jeżeli Wasze stopy uciekają na bok, bo koliduje Wasz but z tą dźwignią i wysuwacie tą nogę na bok, to albo jesteście przygotowani do tego, że non-stop będziecie hamować i cały czas ta noga będzie pracowała jak u Michaela Jacksona na teledysku, że cały czas będzie tutaj praca, albo jesteście osobami, które w pewnym momencie, kiedy będziecie w zakręcie w kierunku tej stopy, a stopa będzie na zewnątrz, to jak widzicie, mój slider jest tak wytarty, bo ja bardzo dużo błędów popełniam w tej technice i moja stopa zostaje za nisko, ale ten slider ratuje moją nogę przed zawinięciem jej pod podnóżek, bo podnóżek nie wygina się w dół, on się wygina w górę. Jeżeli w zakręcie asfalt będzie już tak blisko, że darłby o podnóżek, to będzie darł o Waszą stopę i w końcu prędzej czy później zawinie ją pod motocykl. To jest kontuzja, której no nikt tego nie potrafi poukładać tak jak było. Matka natura zrobiła to raz i drugi raz już tak pięknie nie będzie. Więc pozycja, żeby była właściwa, ważne, żeby takim punktem wyjścia
tak jak, nie wiem, trenujecie sporty walki, jest jakaś pozycja wyjściowa i zawsze wracacie do tej pozycji i tutaj zawsze wracamy do tej pozycji. Jak hamujemy, ok, wracamy. Tak samo ze zmianą biegów. Praca, zmieniamy biegi, noga wraca na swoją pozycję. Drugim bardzo ważnym punktem motocykla dla mnie jest ten wachlarzyk tutaj. I niestety dla mnie jest też wahacz, bo jeżeli będziecie jechać z piętą opuszczoną, to może się okazać, że się miniecie z tym wachlaczykiem i zaczniecie się mocować z wahaczem albo z rurą wydechową i to nie do końca jest dobra pozycja. Dobrze, żeby ta stopa była tak ustawiona, żebyście wewnętrzną stroną buta przylegali do motocykla. I teraz jest kilka szkół tego trzymania nóg. Jeżeli odwrócimy piętę na zewnątrz, to kolana łatwiej nam będzie wbić w motocykl i tak naprawdę to walczymy od stóp do kolan. To kolana będą definiowały to, jak dużo czujemy. Stopy będą nas informowały o tym, co się dzieje z zawieszeniem, ale układ tych stawów będzie też będzie nam informował nas, jaki manewr i jaką siłą możemy przylegać do zbiornika. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że trzymanie motocykla nogami to jest najważniejsza rzecz, jaką robicie podczas jazdy motocyklem, ponieważ zarówno przy skręcaniu, hamowaniu czy przyspieszaniu to nogi ten motocykl trzymają. I czy będziecie jeździć na wprost, czy będziecie jeździć na kolanie, to też oczywiście jedna noga będzie otwarta, ale ten układ drugi będzie cały czas wbity w zbiornik i cały czas będziemy tymi nogami pracować. Więc jeżeli macie w domu trenażer, który może ćwiczyć ten ruch, albo na siłowni śmiejecie się z tych ludzi, którzy zginają jakieś tam urządzenia, to być może są motocyklistami i właśnie poprawiają swojego skilla, swoją umiejętność i w przyszłym sezonie będą wywijać na torach niesamowite figury. Więc trzymanie kolana, jeżeli odsuwamy stopę, wbijamy ją w zbiornik i możemy bardzo mocno trzymać się motocykla i tak naprawdę ręce mają tylko definiować to, co się dzieje z klamkami i inicjować początek skrętu, bo tak naprawdę skręcać też możemy tylko nogami, nie potrzebujemy do tego rąk, ale to jest bardzo wysoki poziom umiejętności i nie polecam tego osobom początkującym, ale istnieją takie postacie we wszechświecie, które potrafią zrobić nawet 8, nie trzymając rąk na kierownicy. Więc używamy przede wszystkim nóg. I teraz tak, wiele osób wykleja sobie tą część motocykla różnymi formami takich gripów. One się nazywają stomp gripy, jest ich wiele różnych. I są uniwersalne i są takie, które są przeznaczone dla konkretnego kształtu zbiornika i są też takie maty, które można sobie wyciąć w określony sposób. I tu ktoś popełnił dosyć duży błąd, bo użył uniwersalnego takiego gripu, gdzie tak naprawdę dla mnie najbardziej interesującą częścią, gdzie chciałbym trzymać zbiornika, jest ta, która tu nie jest wyklejona. To jest ten element, ponieważ kiedy moja noga będzie już przyciskała się do zbiornika i będę w bardzo mocnym pochyleniu, to ta część mojego uda będzie dotykała tej części zbiornika, a tu nie ma się czego złapać. To jest oczywiście przyspieszanie, hamowanie, ale wolałbym, żeby to było dalej i oczywiście naprawimy ten błąd i będziemy mieli fajniejsze gripy. Dziękuję Xentroxowi za pomoc w tej dziedzinie. Dobrze, przechodzimy dalej. Następną ważną rzeczą jest pozycja dupeczki. Pozycja tyłka na motocyklu będzie definiowała nam trochę dystrybucję masy. To jest największa część masy ciała jest zgromadzona w miednicy, plus do tego im bardziej jesteśmy wyprostowani, tym bardziej ta masa będzie osadzona w tym punkcie. I jeżeli życzymy sobie, żeby ta masa była bliżej tylnego koła, no to odsuwamy się do tyłu. Jeżeli życzymy sobie, żeby była bliżej przedniego koła, no to jasna sprawa. Wiele motocykli ma bardzo długą kanapę, co pozwala na bardzo dużą różnicę położenia tej masy, plus do tego, kiedy trzymamy się już, bo wiemy, że trzymamy się nogami, to górna część naszego ciała może dystrybuować tą masę jeszcze dalej w przód, nie powodując nacisku na kierownicę. Musicie sami zweryfikować, która pozycja dla Was jest najważniejsza. Ja zauważyłem, że dla mnie, kiedy jadę powoli i robię sobie slalomy i robię na małych prędkościach dużo rzeczy z motocyklem, to wygodniej jest mi być bliżej zbiornika. Im bardziej przyspieszam, tym bardziej chcę się cofnąć. A pamiętajcie też, że są motocykle, które chętniej wstają na koło i są takie, które tego prawdopodobnie nigdy nie zrobią, chyba że ktoś strzeli ze sprzęgła. Mówimy o ruszeniu samym gazem. Dlatego ta dystrybucja masy jest tak istotna, dlatego że w momencie, kiedy będziemy zakręcać, to również to trzymanie nogami i przesunięcie masy będzie powodowało, że inaczej będą pracowały zawieszenia, inaczej będziemy podchodzić do tego, ile kontaktu ma opona z nawierzchnią. No i tu będziemy przechodzić zaraz do górnej części ciała.
Są różne kierownice. My tutaj mamy klipony, ale mogą być bawolerogi, mogą być hangery. Jest bardzo dużo różnych możliwości zamontowania systemu sterowania, zarządzania wszechświatem, jeżeli chodzi o motocykl. Generalną zasadą jest to, że jeżeli będziemy już trzymać kierownicę, to musimy sobie ustawić dźwignię hamulca i dźwignię sprzęgła w taki sposób, że w tej najczęściej stosowanej przez nas pozycji, najczęściej używanej, linią prostą są palce, nadgarstek i być może celują one w łokieć. Tu już jakby dalej, ale ta linia od łokcia do palców powinna być prosta. Jeżeli jeździcie najczęściej tak, to dobrze było podnieść te dźwignie. Jeżeli będziecie jeździli motocyklem, w którym stoicie często albo to trzeba by było je bardzo mocno opuścić. Dlaczego to jest istotne? Dlatego, że nasz układ krwionośny jest tak zbudowany, że jeżeli na jakimś etapie będziemy blokowali przepływ krwi i tlenu, to będą nam drętwiały kończyny. Tadam! Jeżeli odczuwacie drętwienie kończyn górnych czy dolnych, to zwróćcie uwagę, jak ustawione są sety, bo niektóre sety są też regulowane, jak ustawione są klamki. I tak jak w samochodzie, kiedy pierwszy raz wsiadacie do nowego samochodu lub do samochodu pożyczonego, to ustawiacie sobie fotel. Dlaczego nikt tego nie robi w motocyklu? Ja wiem, że trzeba do tego użyć trochę narzędzi, bo żeby przestawić klamkę, trzeba użyć jednego klucza, a żeby przestawić położenie dźwigni hamulca lub dźwigni biegów, gdzie często jest to śruba rzymska, zresztą mamy o tym film, też wystarczy w sumie jedno, góra, dwa narzędzia i dostosowujemy sobie wszystkie układy, którymi sterujemy motocykl do naszej anatomii. Jeżeli koniecznie chcecie jeździć z kimś, kto ma 1,80 m wzrostu i Wy macie 1,70 m lub 1,60 m, to prawdopodobnie poza ustawieniem lusterek będziecie potrzebowali również zmienić układ klamek i dźwigni. Ale wróćmy jeszcze na chwilę do tego, jak ta rączka powinna leżeć na kierownicy. I tutaj też jest kilka metod trzymania kierownicy. Oczywiście można, to najbardziej, jak to ładnie powiedzieć, która budzi najwięcej kontrowersji, jest to, czy trzymać palce na klamkach, czy nie trzymać palców na klamkach. Odpowiedź jest jedna. Obie wersje są dobre, ponieważ jeżeli spodziewacie się, jesteście w sytuacji, w której czujecie się na tyle, nie tyle zagrożeni, no bo to złe słowo, ale na tyle niepewnie, albo nie jesteście do końca przekonani, czy za chwilę nie będziecie korzystać z tych dźwigni, to dobrze by było wystawić te palce w celu przyspieszenia Waszej reakcji i uniknięcia gwałtownego złapania za hamulec chociażby, co spowoduje podcięcie całego przodu. Jeżeli te palce już tu będą, to łatwiej Wam będzie kontrolować przebieg całego procesu, który nastąpi za chwilę, ale w pewnym sensie jest to kompromis pomiędzy tym, jak dobrze czujecie i jak dobrze trzymacie manetkę gazu, czy jakby kierownicę generalnie. Jeżeli te palce są na kierownicy wszystkie, to ilość końcówek nerwowych w palcach, pomimo ograniczenia przez rękawiczkę, powoduje, że lepiej czujemy motocykl, lepiej, świadomiej nim powodujemy. Więc jeżeli jesteśmy na torze, na placu, gdzie prawdopodobnie ktoś, kto już miał się wywalić, zostawił plamę oleju, to ją widać od dawna, albo to miejsce możecie sobie zaznaczyć, żeby tam nie wjeżdżać. I raczej zagrożenia takiego, że ktoś nagle wyjedzie Wam pod koła, nie będzie lub nie wyjdzie. Więc na takim placyku dobrze jest zdjąć te paluszki i hamować i przyspieszać wtedy, kiedy jest to konieczne, ale skupić się na tym, żeby lepiej trzymać kierownicę. No i kolejny mit, albo kolejne dwie techniki, które budzą spory w świecie internetowym. Czy trzymamy kierownicę prosto, czy trzymamy kierownicę na śrubokręt? Czyli tak. I to też oczywiście zależy od kierownicy, no bo nikt, kto ma ape-hangera, nie zrobi śrubokręta, bo mu się wyłamią rączki i będzie potem musiał chodzić do lekarza. Jeżeli macie klipony i kierownicę, która jest mocno ściągnięta już w kierunku kierującego, to wręcz instynktownie już trzymamy tą kierownicę bardziej jak śrubokręt. Jeżeli mamy kierownicę prostą, no to ten śrubokręt będzie niewykonalny. Dlaczego ten śrubokręt jest ważny? Dlaczego w ogóle są ludzie, którzy chcą trzymać kierownicę jak śrubokręt? Dlatego, że w czasie powodowania motocyklem, jeżdżenia nim z taką techniką bardziej usportowioną, będziemy pracowali górną częścią ciała. Dobra? Troszkę do tyłu. W każdej technice trzeba pracować górną częścią ciała. Natomiast jeżeli schodzimy na kolano i chcemy koniecznie już ten łokieć w asfalt wbijać, to bez takiego chwytu odwróconego będzie to trudniej zrobić. Na pewno istnieją ludzie, którzy potrafią zgiąć tak nadgarstek i się przesunąć, ale jeżeli obrócą tylko, wycelują palce w kierunku pompy, będzie zdecydowanie łatwiej ten łokieć otwierać.
Dlaczego ludzie otwierają łokieć? Dlatego, że jeżeli byśmy go nie otworzyli i chcielibyśmy skręcić w prawo w tym przypadku, to ten łokieć sam się będzie zamykał i uniemożliwi przesunięcie ciała, a idea jest taka, żeby dojechać głową jak najdalej. I w tym momencie wszystko tu się blokuje, pozycja jest bardzo niewygodna, nieinstynktowna. Dla mnie w mojej edukacji motocyklowej był to jeden, i nadal jest, jeden z błędów, nad którym muszę cały czas pracować. Ponieważ nie otwieram tego łokcia, bo jestem skupiony na gazie i blokuje mi się pozycja zamiast iść dalej. Jeżeli jedziecie nakedem lub jakimkolwiek motocyklem turystycznym i chcecie wykorzystać większą przyczepność opon, to ważne jest to, żeby, jakby logika, jeżeli motocykl jest mniej pochylony, to trudniej będzie mu się poślizgnąć. Motocykl, który jedzie wyprostowany, można skutecznie hamować i wbrew pozorom nawet zakręcanie może okazać się odrobinę bardziej skuteczne. Czyli my przekładamy środek ciężkości motocykla naszym ciałem, przesuwając dupkę w zależności od tego, czy szybko, czy wolno, i trzymamy go nogami, bo otwarcie tej pozycji to jest następny etap, i motocykl jest w stanie prawie wyprostowany dalej kontynuować podróż, ale w kierunku, który mu zadaliśmy, a nie tam, gdzie wcześniej był nasz wzrok i mamy przeszkodę, którą chcemy ominąć. I tu dochodzimy do kolejnego punktu, czyli pracy wzrokiem. I tutaj też nie da się powiedzieć, że jest jedna dobra technika, ponieważ w mieście wjeżdżacie na estakadę, na trasę łazienkowską i musicie sprawdzić, jadąc w prawej estakadzie, i tu dziękuję Tomek Kulik za tą radę, jedziecie w prawe, jest taka w prawą stronę i tam jest autobus, bo tam biegnie sobie buspas i musicie w prawym winklu spojrzeć w lewo i sprawdzić, czy czasem tam kierowca tego autobusu nonszalancko nie będzie Was chciał zabrać ze sobą w podróż na następny przystanek. Dlatego ta fiksacja wzroku i patrzenie na obiekcie zamkniętym, gdzie mamy pachołki, mamy apeksy, mamy te punkty, w których koniecznie musimy się znaleźć, pomagają, jeżeli na nie patrzymy. Natomiast w mieście musimy być świadomi tego, co się dzieje w lusterkach i nawet czasami warto sprawdzić, czy czegoś tam nie ma pomimo lusterka, bo jak już jesteśmy pochyleni, to lusterko pokazuje raczej nas, a nie to, co się dzieje za nami. Więc pozycja głowy i patrzenie na motocyklu to jest sztuka, która dla mnie też nadal jest do weryfikacji ćwiczeń i za każdym razem, kiedy jestem na placu z trenerem, pozdrawiam Hermes lub Artur Jerzak też pozdrawiam, lub JC Group też pozdrawiam, to ta praca wzrokiem to jest moja pięta achillesowa i wbrew pozorom trzeba ją stosować w różny sposób, w różnych sytuacjach. I teraz otwieramy kolano. Cały czas mówiłem o tym, że tak mocno trzeba trzymać ten zbiornik i tak mocno trzeba tutaj pracować, żeby to ciało było przyklejone do motocykla, a oni na kolano schodzą i o co chodzi? Tak, ponieważ oni wtedy, w sensie, no ja też próbuję, przyklejają, mocują się tą jedną nogą, która jest na zewnątrz, do zbiornika i to przenoszą cały układ obu nóg, który wcześniej pracował tak, na to, żeby ta jedna noga robiła całą robotę. I jeżeli już ogarniecie to, że dwie nogi mogą to zrobić, to następnym etapem jest to, że jeżeli koniecznie już chcecie schodzić na kolano, to dobrze by było, żebyście obie nogi zawarli w chwycie jednej nogi. I to jest kolejny etap ewolucji. Żeby film miał trochę treści, to warto zrobić kilka ćwiczeń. Ćwiczenie z hamowaniem i przyspieszaniem powinno polegać na tym, że podczas hamowania, kiedy trzymamy motocykl nogami, prostujemy pozycję, ale nie pchamy rączek do przodu, bo jeżeli pchniemy tylko ręce, nogi nic nie trzymają, to obciążamy bardzo kierownicę i w sytuacji, kiedy przednia opona będzie błagała o przyczepność, może się okazać, że będzie kolejka, nierówność, piaseczek, cokolwiek, to nasza siła, którą wywrzemy na kierownicę, podetnie kierownicę i się wycyrtolimy, więc hamując, podnosimy ciało, trzymając motocykl nogami i pracując tylko górną częścią ciała. Dlaczego to robimy? Dlatego, żeby dystrybucja masy nie była zbyt gwałtowna naprzód, żeby nawet jeżeli motocykl stanie na przednim kole, to żeby mieć jeszcze szansę na to, żeby tą dupkę posadzić. To się może zdarzyć. Jeżeli przyspieszamy, to pochylamy ciało do przodu, ale też nie opuszczamy się na rękach, tylko pochylamy ciało do przodu, żeby zwiększyć masę z przodu motocykla, żeby to kółko cały czas
przyklejało się do nawierzchni i żeby nie powstało takie zjawisko, kiedy na przykład wychodzimy z zakrętu, są jakieś delikatne kolejnki, my już nonszalancko walimy pełną łychę, a przednie koło przez tą kolejnkę wpada, wypada i już odrywa się od asfaltu i okazuje się, że wpadamy w simę, no i robią się ciepłe gacie, a nawet bym powiedział, że w powietrzu będzie panował brąz. Dlatego ważne jest to, żeby cały czas pracować ciałem. I Wasze ciało szybko zweryfikuje, czy Wasza pozycja jest dobra, czy jest zła. Bo kiedy sobie potrenujecie, pojedziecie na jakąś dłuższą wycieczkę i będziecie czuli ból w obręczy barkowej, zwłaszcza w obrębie mięśnia czworobocznego, to prawdopodobnie będzie to wynikało z tego, że albo bardzo mocno ściskacie kierownicę, albo właśnie tak sobie opieracie to ciało na niej zamiast trzymać je w powietrzu. I to będzie dla Was sygnał, że warto nad tym dalej pracować. Jeżeli nie czujecie tam bólu, a czujecie go gdzie indziej, to trzeba iść do innego specjalisty. Tak, tyle. Ćwiczenie, które warto było jeszcze sprawdzić, czy pozycja jest właściwa. Oczywiście w idealnych warunkach na motocyklu, który jest do tego przygotowany, czyli nie jest zepsuty, i w ubraniu, które spełnia jakiekolwiek certyfikaty motocyklowe. Spróbujcie napędzić się na dwójeczce do jakiejś tam prędkości, zrzucić bieg takiej trochę większej prędkości niż mniejszej. Oczywiście nie mówię o jakichś zawrotnych, ale takich, gdzie byście czuli się jeszcze komfortowo i pewnie. Wrzucacie luz i puszczacie kierownicę rączkami i próbujecie lekko zmusić motocykl do tego, żeby zmienił tor jazdy. Warto spróbować. Mam nadzieję, że powiedziałem wszystko. Jeżeli macie jakieś pytania lub wątpliwości dotyczące tego, jakie powinny być ustawienia motocykla, albo jakie są Wasze wątpliwości, jeżeli jesteście początkowym motocyklistą, jakie popełniacie błędy, no to mój apel. Gdzieś na pewno w Waszym wszechświecie jest jakaś szkoła jazdy i jest tam instruktor, który to ogarnia. Warto przynajmniej raz w roku, a już na pewno na początku roku, kiedy nasze ciało jest najarane na jazdę i pamięta na pewno wszystko, ale okazuje się, że nic z tego. Więc na początku roku gorąco zachęcam, żebyście szturmem, tak jak atakujecie serwisy motocyklowe, zresztą my też, bo najlepiej serwis robić jest teraz, żeby nie było, jak przyjdzie zima, a nie kurka na wiosnę, kiedy są straszne kolejki. Ale to samo robimy już, odbieramy motocykl z serwisu i testujemy go razem z trenerem i poprawiamy swoją pozycję i dzięki temu wszyscy będziemy bezpieczniejsi. A krucjatą naszego kanału Motosapiens jest to, żeby wszyscy motocykliści byli bardziej bezpieczni. Dziękuję, pozdrawiam. Pa.